zamówienie złożone, paczka odebrana, wkładasz kartridż, naciskasz drukuj i gotowe. Czasem zamiast wymiany wkładu wystarczy dolać tuszu do zintegrowanego pojemnika. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to możliwe, że po naciśnięciu kilku przycisków na komputerze drukarka tworzy wydruki? Kluczem tego procesu jest nie tylko technologia, ale również niezwykle ważny element – tusz lub toner. Tu Przemek z Dr. Tusz i dzisiaj postanowiłem się przyjrzeć temu pierwszemu elementowi nieco bliżej. Zapraszam do oglądania. Kiedy decydujesz się na wydruk, to nie zastanawiasz się nad mechanizmami działającymi wewnątrz drukarki. Twoją uwagę skupia jedynie finalny produkt – fotografia lub dokument. A gdyby tak przyjrzeć się bliżej temu fascynującemu zjawisku. W ciągu zaledwie sekundy na arkuszu papieru ląduje 30 milionów mikroskopijnych kropel tuszu. Ten atramentowy deszcz różni się jednak od ulewy znanej nam z natury. Krople nie rozbijają się o podłoże, a łączą się, tworząc precyzyjne teksty i obrazy. Chociaż może się wydawać to niewiarygodne, składniki atramentu są niezwykle interesujące i kluczowe. Zrozumienie składu tuszu od pigmentów i barwników po nośniki i dodatki pozwala odkryć, co wpływa na jakość, trwałość i wizualny aspekt wydruków. Tusz do drukarki to złożona mieszanka różnych składników, które razem tworzą płyn zdolny do tworzenia wyraźnych, trwałych i precyzyjnych wydruków. O czym konkretnie mowa? Pigmenty lub barwniki to substancje nadające kolor. Pigmenty są cząstkami stałymi, które nie rozpuszczają się w płynie, dzięki czemu wydruki są bardziej odporne na wlaknięcie i działanie wody. Barwniki, będące rozpuszczalne, zapewniają intensywniejsze kolory, ale mogą być mniej odporne na czynniki zewnętrzne. Nośnik to wodnista substancja, która dosłownie nosi pigmenty i barwniki na swoich plecach, przenosząc je przez drukarkę na papier. To dzięki niemu tusz płynie gładko i nie wysycha zbyt szybko. Zazwyczaj składa się z wody oraz humektantów. Co to takiego te humektanty? To substancje, które pomagają zachować wilgotność tuszu i zapobiegają jego wyschnięciu. Gliceryna, etylenoglikol i glikole są przykładami popularnych humektantów. Środki konserwujące to elementy, które zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów w tuszu, a te mogłyby zablokować dyszę drukarki i wpłynąć bezpośrednio na jakość druku. Środki powierzchniowo-czynne i inne dodatki mają głównie za zadanie poprawę napięcia powierzchniowego tuszu. Brzmi skomplikowanie, ale chodzi w tym o ułatwienie jego przepływu i przyczepności do papieru. Umożliwiają one również lepsze pokrywanie i szybsze wysychanie na kartce. Jak widać, to nie tylko czerń czy kolor. To cała orkiestra składników pracująca razem, aby zdjęcia, dokumenty czy zaproszenia wyglądały świetnie. Szybkość, z jaką tusz na wydruku wysycha, może wydawać się drobnym detalem. Oznacza to, że możesz od razu, od ręki wziąć wydruk, nie martwiąc się o rozmazanie, co jest istotne zarówno dla biurowych dokumentów, jak i ulotek z drukarni reklamowej. W dziedzinie fotografii, gdzie precyzja, detali i wierność kolorów są niezbędne. Istotny jest wybór atramentu, który szybko się utrwala, nie tracąc przy tym na intensywności barw. Fotografowie często optują za tuszami pigmentowymi, które zazwyczaj schną prędzej niż te barwnikowe ze względu na ich długotrwałość, odporność na warunki zewnętrzne. Niemniej jednak niektórzy fotografowie wolą głębie i nasycenie barw, jakie zapewniają tusze barwnikowe, nawet jeśli się wiąże to z dłuższym czasem schnięcia. Warto również pamiętać, że rodzaj papieru ma wpływ na szybkość wysychania atramentu. Papier porowaty wchłania go szybciej niż gładki, błyszczący papier fotograficzny. Choć z pozoru może się wydawać, że tusz to po prostu tusz. W rzeczywistości kryje się w nim cały świat nauki, inżynierii i technologii, które wpływają na każdy wydruk od domowej fotografii po ważne biurowe dokumenty. Tym stwierdzeniem zakończę dzisiejszy odcinek. Wpadajcie na nasze social media, jesteśmy m.in. na Facebooku, Instagramie czy TikToku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!